Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie. Ja nazywam się Ewelina Szwejda, jestem coachem. Przede wszystkim tutaj dzielę się z Wami tym, czego ja doświadczam i tworzę te filmy po to, aby być może Wam w jakiś sposób mogę pokazać coś, czego nie widać, o czym często nie słychać. I zainspirował mnie do tego też film. Link i nazwę tego filmu umieszczę pod spodem, pod tym filmem, żebyście mogli sobie zobaczyć, jeśli Wy borykacie się właśnie z takimi rzeczami. A dzisiaj będziemy rozmawiać na temat taki temat, który związany jest przede wszystkim właśnie z powrotem, ze zmianą swojego życia, z takiego domu, w którym jakby nasze potrzeby nie były ważne, nasze emocje, nasze stany emocjonalne, że gdzieś odrzuciliśmy w tym wszystkim siebie, zapomnieliśmy o sobie, o swoich przeżyciach, o swoich emocjach. Wciąż patrzyliśmy na zewnątrz, a niestety nie mieliśmy tego kontaktu ze sobą i jesteśmy w dorosłym życiu po prostu tak poobijani i sobie niestety często nie radzimy z relacjami i właśnie w relacjach tych widać. I dzisiaj taki właśnie temat odnośnie toksyczności, bo tak wiele jest kanałów, które znalazłam na przykład na YouTubie, że jestem w relacji z toksykiem, że toksyczność, uważać na toksyka, co ten toksyk robi, jak on się zachowuje. I te osoby mogą się czuć w jakiś sposób odrzucane przez społeczeństwo, że toksyczność to jest coś bardzo złego i ta toksyczność jest czymś, co rujnuje życie innych i te osoby, które mogą czuć się odrzucane, mogą się zagubione, nie widzieć jakby wyjścia z tego. Oczywiście oglądają może i widzą, albo jeszcze nie wiedzą, że może są w jakiś sposób toksyczne, jeśli to się mówi o tym, w jakiś sposób może w relacji nie potrafią się odnaleźć i są w takiej relacji, w której są tą osobą taką, z tą stroną taką mocniejszą, w której powodują więcej konfliktów, więcej ranią tą drugą osobę, mają zmienne nastroje, zmienne jakieś myśli, które jakby bardzo intensywnie wpływają też na tą relację. Jeden dzień jest taki, drugi taki i z tym wszystkim, w tym całym chaosie nie potrafią się w tym wszystkim odnaleźć. Więc dzisiaj jest ten temat o tym, że ja bym to nazwała nie osobami toksycznymi, tylko tak funkcjonują i jakby mechanizm z dzieciństwa, on powtarza się w tych relacjach i chcę jakby trochę pokazać, z czego ta toksyczność ona wychodzi i dlaczego ten człowiek jest taki. Może powiem najpierw o tych stanach, które w nas się dzieją. Na przykład ja myślę, że w nas powiedziałam, bo to też dotyczy nas wszystkich w jakiś sposób, tylko niektórych w mniejszym stopniu, w niektórych większym. Ale ogólnie myślę, że jest wielu z nas, którzy funkcjonują tak, bo tak zostali w jakiś sposób zaprogramowani, bo w taki sposób widzieli życie jako dziecko, bo w taki sposób na przykład traktowano w domu taką osobę. I no właśnie, zobaczcie, dlaczego ta toksyczność właśnie i dlaczego taka osoba może być toksyczna. Dajmy taki przykład. Żyjesz sobie w domu, w którym każdego dnia rodzice skupiają się na sobie, czyli mają coś do zrobienia, muszą zrobić coś szybko. Jakby skupieni są tylko na tym, co jest do zrobienia na przykład, nie? Nie radzą sobie ze sobą emocjonalnie. Przeżywają w sobie jakieś
jakieś bóle, których sami nie rozumieją. Nic z tym nie robią, bo nie wiedzą, że coś można z tym zrobić. Dochodzi między nimi do konfliktów. Mama emocjonalnie zraniona bardzo mocno, pochodząca również z toksycznego domu, z trudnego domu, w którym jej mama również nie poświęcała jej czasu i uwagi, to samo robi dla swoich dzieci. A przy okazji ten ból wylewa najpierw na partnera, z którym jest, i ona jakby chce sobie ulżyć w tym wszystkim, w tym całym uczuciu, jakby chce obwinić tego partnera o wszystko, bo wtedy może poczuć trochę ulgi, trochę jakby wyrzucić te wszystkie emocje na zewnątrz i poczuć się z tym wszystkim troszkę lepiej. Czuje się zagubiona sama ze sobą, czuje się niestabilnie z tym, co robi też. Może nie ma jakiegoś celu w życiu, nie wie, w którą stronę pójść, czym się zająć, co robić. Jakby w ogóle ma nieogarnięty ten cały siebie, czyli ona kompletnie nie wie, co tak naprawdę się dzieje. Ma jakieś rany odrzucenia, bo jej mama ją również odrzucała i ona teraz przepracowuje coś wewnętrznie ze sobą. Ona nie wie, że to idzie, bo życie jakby zmusza ją do tego, żeby pewne rzeczy i tak wyszły, pewne rzeczy z nas i tak się jakby ukształtowały w nas. I ta osoba w momencie, kiedy ma te stany emocjonalne, myśli jakieś trudne, ona to wszystko wywala na zewnątrz, najpierw na partnera, potem on, załóżmy, odchodzi, ucieka, bo sobie nie radzi też również z emocjami, nie wie, skąd to pochodzi, nie radzi sobie z jej krzykiem, z jej emocjami, bo sam pochodzi z toksycznego domu, z trudnego, gdzie nie było, na przykład, gdzie był alkohol, gdzie była przemoc. I tutaj w tym wszystkim są dzieci, mają dzieci. I te dzieci, które żyją z nimi, mieszkają z nimi, patrzą na to, widzą, co się dzieje. Mama płacze, tata ucieka, wychodzi, nie wraca. Mama goni za nim, zostawia te dzieci, ciągle kontroluje tego mężczyznę, sprawdza go, gdzie on jest, co on robi. A te dzieci zostają same sobie, nie? I one zaczynają odczuwać, że jest niestabilnie w domu, jest niebezpiecznie w jakiś tam sposób, że muszą być zdane na siebie, że muszą w jakiś sposób same sobie radzić ze wszystkim, że mama i tata są niestabilni emocjonalnie i zaczynają, a jeszcze przez to wszystko zaczynają się skupiać nie na sobie, tylko skupiają się na tych rodzicach, co się między nimi dzieje, jak oni się zachowują, co oni robią. I zaczynają w ten sposób postrzegać świat, obserwować tych rodziców, a następnie robić wszystko, żeby tym rodzicom było dobrze. Albo stają po stronie któregoś rodzica, albo w jakiś sposób, nie wiem, na przykład biorą na siebie te wszystkie takie kłótnie, obwiniają siebie za to i tak bardzo utożsamiają się z tymi rodzicami, z tych ich problemami, że tam kompletnie nie ma możliwości na jakąkolwiek autonomię, na jakiekolwiek poznawanie siebie, odkrywanie, na jakąkolwiek kreatywność, na coś, na taki spokój wewnętrzny, bo siedzą trochę jak na takiej bombie, co się wydarzy jutro, czy rodzice się pokłócą, czy się nie pokłócą, czy się rozstaną, czy tata wróci do domu, czy mama sobie poradzi z tym emocjonalnie, czy pójdzie na przykład zapije, nie? Gdzieś. I to dziecko, ono jest w ciągłym takim strachu
i o takie przetrwanie. I tym rodzicem, i ten rodzic, on jest tego dziecka jedynym opiekunem. I to dziecko jest kompletnie uzależnione od tego, co się dzieje w domu. I to dziecko pochłania ten sposób życia, pochłania, patrzy na to wszystko i ono wychowuje się w takim środowisku, w którym to wszystko następnie zaczyna przekładać na przykład w dorosłym życiu. Bo ten schemat taki, który powstał w tym domu, jest jedynym, jaki zna. Dziecko w tym wszystkim może czuć się bardzo, obwiniać siebie za jakby sytuację rodziców. Jakby nie widzi w tym wszystkim, że to, co rodzice robią, wynika z czegoś i to dotyczy ich. Ale dziecko tego nie rozumie jako małe. Kiedy jest małe, ono tego nie wie. I ono łączy się z tym rodzicem. I ono nie wie, w którym momencie jestem ja, a w którym są rodzice, bo według mnie najbardziej przyciąga nas to, co jest takie właśnie nasz mózg, to, co jest takie trudne, ciężkie, gdzie coś się dzieje, gdzie jest jakaś akcja, a jeszcze jak jest to coś bardzo trudne i negatywne, to jeszcze bardziej. I jak rodzice konfliktują i są w takim stanie, to automatycznie i tak to dziecko patrzy też na tych rodziców. I tak żyje przez 10 lat, 15, czasem 20. I kiedy na przykład rodzice się rozstają, to zostaje albo z mamą, albo z ojcem. Jeśli zostaje z mamą, i tutaj mogę podać przykład, to co się może dziać? Mama jest sfrustrowana, zmęczona, również skupia uwagę tylko na sobie. Jest odpowiedzialna za dzieci, jest odpowiedzialna za dom, chce jeszcze mieć czas dla siebie, chce jeszcze żyć jakoś, ale ona w tym wszystkim nie wie, jak ma funkcjonować, bo ona nie ma nawet na to czasu, żeby usiąść i pomyśleć o sobie, bo ona cały czas myśli o tym, jak mieć pieniądze, nie wiem, zaopiekować się tymi dziećmi, jak dla każdego z nich coś zorganizować, coś załatwić, żeby mogło, nie wiem, czy pójść do szkoły, czy kupić jakieś jedzenie, czy jakieś książki, czy jeszcze na przykład ogarnąć, nie wiem, pieniądze na czynsz, ogarnąć pieniądze na jakiś opał, jak to zależy, gdzie mieszka ta rodzina. I ta matka, ona jest przede wszystkim bardzo mocno skupiona na tych rzeczach, które po prostu są niezbędne do przetrwania tej rodzinie. I co się tutaj dzieje? Dziecko zostaje po prostu same ze sobą, ze wszystkim. Raz, że bierze odpowiedzialność za rodzica, zaczyna brać odpowiedzialność, zaczyna pomagać tej matce, wchodzi w jej stany emocjonalne, widzi jej wszystkie bóle i jest przede wszystkim bardzo mocno z nią połączone emocjonalnie, fizycznie, wręcz pochłonięte życiem tej matki. I tam nie ma siebie, i tam ono nie widzi siebie. A jeśli dochodzą jeszcze problemy rodzeństwa, wychowuje się z rodzeństwem, które stwarza różne problemy, nie wiem jak to nazwać, czy wychowawcze, ale problemy takie z jakimś alkoholem, z uzależnieniami, z przemocą, z agresją, to kompletnie to dziecko w tym domu, ono nie wie, jak ma z tym wszystkim sobie poradzić. Cierpi. I widzi w tym wszystkim po prostu rzeczy, które nie są dla tego młodego człowieka małego do rozwiązania. I ono tkwi w tym wszystkim, zapomniane, niewidziane, samotne. A jeśli do tego jeszcze przyjdzie wkurzona mama i zacznie szarpać, bić, zacznie mówić, jak nienawidzi ciebie za coś, zacznie mówić, jak wyzywać, szarpać,
rozróżniać, znaczy dzieci, które jest lepsze, które jest gorsze, która krzyczy, która kontroluje, bo się tak boi, jest tak w niej dużo lęku, że ona mówi, ona się boi Ciebie puścić w świat, żebyś mogła rozwijać się, bo ona boi się tak o Ciebie, może nie to, że boi się, ale w taki sposób jest zaprogramowana, że życie powoduje, że życie jest niebezpieczne, że świat jest niebezpieczny. I ona woli mieć Cię przy sobie, bo ona ma tak tego wszystkiego dużo, że ona by wolała mieć Ciebie cały czas na oku i mówić, co masz robić, aby w jakiś sposób ulżyć sobie, żeby mieć też kontrolę nad tym wszystkim, żeby sobie radzić jakoś z tą rodziną, bo jak na przykład jest więcej dzieci, no to dużo jest do ogarnięcia, ale też wylewa swój ból następnie na te dzieci, bo ona nie umie sobie sama z nim radzić i jakby patrząc na zewnątrz, ona może przełożyć tą, nie bierze odpowiedzialności za siebie na siebie, tylko ona dzieli tą odpowiedzialność na te dzieci i od tych dzieci zaczyna wymagać, oczekiwać, żeby były dobre, żeby były grzeczne, żeby nie robiły problemów, że te dzieci nie mają prawa emocjonalnie w jakikolwiek sposób powiedzieć nie, pójść własną drogą, zrobić coś dla siebie, bo ona wymaga, żeby ta cała uwaga była skupiona na nią, na jej problemy, na jej emocje, na jej stany, na jej trudności, na jej brak, nie wiem, radzenia sobie z finansami. I jej jest po prostu o wiele prościej poradzić sobie w życiu, kiedy ona jeszcze tę odpowiedzialność dzieli na te dzieci, które są dziećmi, które nie rozumieją, co się z nimi dzieje i jak sobie z tym wszystkim mają poradzić. One nie wiedzą. To dziecko nie wie, co z tym zrobić. Ono jest za młode, za małe, żeby jeszcze emocjonalnie nie tak rozwinięte, nie tak doświadczone, żeby radzić sobie już z takimi wyzwaniami, z takimi problemami i trudnościami związane z takim dorosłym życiem, z problemami rodziców, zwłaszcza emocjonalnych, zwłaszcza takich nieświadomych. I ten kocioł taki się tworzy w tym domu. Nie wiadomo, co się dzieje. Matka sobie, rodzeństwo sobie, a osoba, która chce w jakiś sposób, żeby było inaczej na przykład, bo widzi, że coś się dzieje tak, jest świadome na tyle, że tam w tym domu po prostu nie jest źle i zaczyna wchodzić jako taki opiekun, zaczyna ratować matkę, zaczyna ratować rodzeństwo, układać w tym domu wszystko po swojemu, żeby było jak najlepiej, krzyczy, płacze, cierpi, ale nikt tego nie widzi. Ale ono jest w tym, bo ono nie ma innego wyjścia. No bo tam nie ma wsparcia ani od matki, ani od rodzeństwa, bo rodzeństwo też jest w tym wszystkim toksyczne, poobijane, trudno temu rodzeństwu sobie radzić z wieloma rzeczami, bo żyje w tym samym domu z tą samą matką na przykład, nie? Ojca nie ma, jest nieobecny. I to jest taki schemat, który Wam powiedziałam, który wielu z nas nosi w życiu dorosłym. My jesteśmy uzależnieni od rodzica, od spraw ich. I w dorosłym życiu my, kiedy wchodzimy w dorosłe życie, kiedy wchodzimy w relacje z drugim człowiekiem, powtarzamy ten cały schemat. Często boimy się, mamy ogromną kontrolę, oczekujemy od partnera, żeby zrobił coś tak, a nie inaczej, bo my boimy się, żeby pewne rzeczy nie wyszły gdzieś poza te ramy tego schematu myślowego, bo mamy takie poczucie, że jak to wyjdzie, to się wszystko rozpadnie. Że na przykład może być taki sposób myślenia takiej osoby w dorosłym życiu, kiedy wyjdzie z takiego domu, że ja najlepiej wiem, że dla mnie może nie to, że najlepiej wiem, bo jestem taki wszystko wiedzący, tylko ja po prostu wiem, że jak zrobimy tak w naszej relacji, że jak mój partner będzie robił tak, to
to wtedy ta relacja i wtedy na przykład można stworzyć coś, co będzie dobrze funkcjonować, bo mamy może być taki schemat myślowy, nie, na przykład. Bo w domu za wszelką cenę chcieliśmy jakoś ratować to wszystko i w relacji też chcemy jakby, żeby po naszemu to wszystko było, nie? Można przyjąć taki schemat, taki program albo taki sposób myślenia, może być takie przekonanie. Albo na przykład może być takie przekonanie po takim domu, że kiedy będę kontrolować tego partnera i będę mówić mu, jak ma robić, to w jakiś sposób mogę żyć w takim przekonaniu, że ja nie będę musieć wchodzić w siebie. No bo to tak działa trochę. Ja nawet nie wiem, czy tak myślimy, ale tak jest, że w momencie, kiedy skupiam się na tym partnerze, to wciąż jestem w tym schemacie takiej rodziny z przeszłości. Czyli ja patrzę na mamę, patrzę na rodzeństwo, tak patrzyłam na przykład, i w dorosłym życiu patrzę na partnera, czyli powtarza się ten schemat. Patrzę na jego, to co on robi, jak on się zachowuje, jak postępuje, jakie podejmuje działania i cały czas jestem w jego życiu, a nie w swoim. Ale też wynika to z tego, że my inaczej nie potrafiliśmy. My nigdy nie mieliśmy tej autonomii, nigdy nie mieliśmy tego swojego życia i bardzo trudno jest z tego schematu wyjść. I patrzymy cały czas na tego partnera i jesteśmy w jego życiu, a nie w swoim. I w momencie, kiedy patrzymy na niego, to kontrolujemy wszystko. Kontrolujemy wszystko, chcemy wszystko wiedzieć, jakie działania, jakie kroki podejmuje i tym samym nie wchodzimy w siebie, ale też nie wchodzimy w siebie, bo bardzo mocno boimy się, że tam odkryjemy taką prawdę o sobie, że odkryjemy, że muszę popracować na przykład nad finansami, albo muszę popracować nad swoimi emocjami, albo muszę skupić się na sobie, aby zbudować moje życie na nowo. Albo będę zmuszona do podjęcia działań, które są niewygodne, które są trudne. Albo będę musiała odpuścić kontrolę, kiedy zajmę się sobą. I to jest tak trudne. I to jest naprawdę trudne. Ale to chcę powiedzieć, że życie nas i tak zmusi, abyśmy do tego doszli. Abyśmy odpuścili pewne rzeczy, życie też chce, aby żyło nam się lepiej. Aby pewne rzeczy wyszły z naszego życia, aby pewne rzeczy uwolniły nas. A to wszystko zmusza nas jakby trochę do tego, mówię, bo na początku będziemy czuć zmuszenie i presję, że pewne rzeczy one i tak się wydarzą, że i tak będziemy musieli pójść własną drogą, odkryć siebie, pokochać siebie. Bo w tym wszystkim pokochaniu, w tym całym pokochaniu siebie jest to właśnie ta wolność, uwolnienie. To jest to patrzenie na siebie, to jest to podejmowanie działań, które pozwolą jakby wypełnić te nasze potrzeby, jakby odzyskać siebie wreszcie po takim trochę utraconym dzieciństwie. I to jest najtrudniejszy schemat, żeby przejść z tego domu do tej samodzielności, do tej autonomii, do tej wolności, do tego spokoju, które to niesie. Właśnie to odpuszczenie, to odkrycie siebie, to pokochanie siebie. I ten proces taki, czyli to znaczy w przeszłości to, co było, ten cały schemat rodzinny i to życie, które przed nami, czyli ta miłość, ten spokój, ta wolność, to patrzenie na siebie, to widzenie siebie we wszystkim, rozumienie siebie, to
dbanie o swoje bezpieczeństwo samodzielnie, dbanie o swój spokój, to pośrodku będą działy się te wszystkie rzeczy, emocje trudne, płacz, krzyk, niezrozumienie, będzie cały czas patrzenie na partnera, będzie cały czas robienie kroku do przodu i do tyłu za chwilę jednocześnie. Będziemy obwiniać, będziemy krytykować tego partnera, bo będziemy cały czas chcieli ten ból przełożyć na niego. I tutaj to jest właśnie to działanie. Będzie dużo stresu, możemy chudnąć, możemy nie spać, ale my po prostu w tym, to się zaczyna ten cały rozwój na to lepsze, na tą wolność naszą. I będą takie dni, że będziemy wchodzić, będziemy bardzo toksyczni, będziemy się zmieniać, czyli będzie tak, że jednego dnia albo 2 dni, albo 3 dni będziemy czuć ogromny stres i będziemy wywalać wszystko na partnera. To zrobiłeś źle. Będziemy go obwiniać i będziemy oczekiwać, żeby on to zmienił, bo wtedy mi ulży, bo wtedy nie będę musieć patrzeć na siebie. Ale to się dzieje. To się dzieje. I tak, mimo wszystko, kiedy zaczynamy się kłócić, partner się zamyka, odchodzi, czuje się źle, stawia granice, to w nas się dzieją takie emocje, z którymi my po prostu sobie nie radzimy. I nie tylko emocje, ale po prostu świat nam się jakby zawalił. Jakby co to jest? Co się dzieje? Dlaczego ta osoba mówi nie? Dlaczego ta osoba chce odejść? Dlaczego ta osoba się kolejny raz pakuje? I my na przykład możemy w tej relacji zobaczyć co się dzieje? Zaczynamy szukać, jak to wszystko rozwiązać, jak odejść z tej kontroli, jak przestać obwiniać drugą osobę. Oczywiście mówię tutaj o osobach, które świadomie już zaczynają się rozwijać i już nie chcą powtarzać tego schematu i zaczynają widzieć, że coś jest nie tak. I zaczynają szukać informacji, jak to rozwiązać, jak to poukładać, jak wejść na tą ścieżkę tej miłości, tego spokoju, jak wreszcie odnaleźć siebie, jak wreszcie odzyskać siebie, jak wreszcie zmienić swoje życie. I będzie tak, że jednego dnia będziemy możemy czuć, że wow, to się da. Możemy czuć, że mogą być takie dni, że poprzez tą pracę nagle przyjdą takie dni pojedyncze, że zobaczymy, kurde, ja mogę być szczęśliwy sama ze sobą. Ja mogę nie bać się na przykład w jakiś sposób iść samodzielnie przez to życie, że ja mogę w jakiś sposób na przykład, nie wiem, zatrzymać ten proces. Ja mogę nie bać się tych kłótni. Ja mogę w jakiś sposób pozwolić partnerowi żyć własnym życiem, a ja mogę w jakiś sposób nie oczekiwać od niego, żeby on się zmieniał, bo on żyje własnym życiem i ma do tego prawo. I ma do tego prawo, żeby mieć swoich przyjaciół, mieć swoje środowisko, mieć swoją pracę, mieć swoją prywatność. A osoby, które były tak poturbowane i które jakby nie miały tego w przeszłości, są tak zwane toksyczne, one zaczynają tą osobę po prostu w jakiś sposób ograniczać, zamykać do takiego poziomu, do takiego stopnia, żeby mieć kontrolę nad tym wszystkim, żeby nie musieć wchodzić w siebie, ale też w jakiś sposób, żeby czuły się trochę bezpiecznie, trochę lepiej i trochę jakoś zaczęły sobie z tym wszystkim, żeby mogły sobie jakoś z tym wszystkim radzić, póki jeszcze tego nie rozumieją, póki tego jeszcze nie przeszli. I mogą być właśnie te dni, w którym poczujesz, że to jest możliwe, że możesz wyjść spokojnie, zadbać o siebie, że możesz nie kontrolować, że możesz nie oczekiwać. I to są przepiękne dni i warto, żeby te dni zapamiętać. W tym procesie właśnie przemiany i rozwoju, żeby pamiętać o tych dniach, że one są. Bo i one są chwilowe, ale to są te dni takiej nadziei, takiego dobrego, te dni takiego dobrego flow, takiej samodzielności, takiej chęci do działania, do zmiany jeszcze większej, do bycia. Wtedy mamy taką ochotę i coś wymyślać, i coś tworzyć, i działać.
czujemy się jakby w sobie, czujemy się dobrze ze sobą, kochamy siebie i jednocześnie kochamy też partnera. I chcę Wam powiedzieć, że ten środek, czyli zanim z tej trudnej przeszłości, powiem, no, ja to tak nazwę, ku tej miłości, ten środek, on trochę potrwa, ale przyglądajmy się sobie i jak znowu wejdziemy, przyjdą kolejne te dni, znowu tego stresu, tych lęków i kiedy możemy to widzieć, co się z nami dzieje właśnie w tych relacjach z tą drugą osobą, bo wtedy najwięcej właśnie możemy się i uczyć, to w tym czasie, kiedy mamy też, dobrze się czujemy sami ze sobą, to warto porozmawiać też z tym człowiekiem, z tym partnerem, co się w nas dzieje i powiedzenie też właśnie o tych dobrych stanach, o tym, jak to wygląda z naszej strony na przykład, że jeśli zależy nam na tej relacji, żeby ta relacja przetrwała, to wytłumaczyć temu partnerowi, co się ze mną dzieje w momencie, kiedy jest tak źle i ciężko, a w momencie, kiedy mamy te dobre dni. Przygotować go trochę na to, żeby on wiedział, co się z nami dzieje. Ja myślę, że on wtedy też się bardziej otworzy na to. W momencie, kiedy my mamy te trudne dni, kiedy mamy te dni, w których po prostu kompletnie nie radzimy sobie i umysł, i myśli płynące, negatywne, trudne, ciężkie, po prostu zatrzymują jakby kompletnie zamykają tą naszą relację. Kompletnie w jakiś sposób bardziej zbliżamy się ku końcowi, a nie do tego, żeby się pojednać, żeby dalej coś budować. Więc ktoś, kto tego procesu nie rozumie, to rozstanie się z taką osobą, nie? Ta druga osoba, która chce to mieć, który ma to, nie? Czyli tą autonomię, która ma która żyje własnym życiem, ma swoje pasje, ma swoich przyjaciół, to ta osoba, która chce się tego nauczyć i która chce odzyskać siebie i pokochać siebie na nowo, to może być to bardzo trudne. Bardzo trudne, żeby ta relacja przetrwała, ale czasem jest tak, że po przepracowaniu tych różnych schematów, nie wiem jak one długo trwają, ale po przepracowaniu tego wszystkiego może się okazać, że mamy fajną osobę obok siebie, która może była toksyczna, ale była trudna, ale pracuje ze sobą, ale coś robi, działa, szuka i w jakiś sposób po jakimś czasie może odzyskać siebie w pełni i ta relacja po prostu pójdzie dalej. Kochani, dzisiaj dzielę się z Wami tym, żebyście zobaczyli, że toksyczność w nas pochodzi z czegoś. Ta toksyczność w nas pochodzi z trudnego domu, ze schematów, czyli powtarzania. I też chcę powiedzieć, że może być tak, że w momencie, kiedy było uzależnienie w życiu, w dzieciństwie z matką, to potem, kiedy jesteśmy w relacji, to zobaczmy, czy ten partner, on nas ogranicza, zamyka, czy on jest taki. Bo jeśli ten partner jest ufny, nie kontroluje, jest dobry, a my za to robimy to wszystko, czyli zamykamy go, kontrolujemy, sprawdzamy i tak dalej, to zobaczmy, że ten schemat matka i partner na przykład, albo ojciec, mówię tutaj o matce, bo po prostu jest mi najłatwiej ten przykład podać, to w momencie, kiedy zobaczymy ten schemat, możemy sobie to napisać. Ja, matka, uzależnienie. Ja, partner, ja, uzależnienie. Partner mnie na przykład nie zamyka w żaden sposób, nie ogranicza, a ja partnera ograniczam. I powtarzam to wszystko z dzieciństwa na tego partnera. Możemy też zobaczyć rodzeństwo, jak mamy, jakie my mamy rodzeństwo, jakie mamy relacje, jakie jest uzależnienie, czy my jesteśmy jakby uzależnieni z bratem, z siostrą, chcemy go naprawiać, to na przykład to rodzeństwo, żeby w jakiś sposób ratować, opiekować się, to też jest uzależnienie. Wciąż jesteśmy w tym schemacie, też tak może być, nie? Że możemy być uzależnieni jeszcze z matką, możemy być uzależnieni z rodzeństwem, chcemy ratować ich z różnych jakichś, nie wiem, alkoholów, problemów z narkotykami, uzależnień i jakichś tam różnych innych rzeczy,
Ale też może być tak, że rodzeństwo też przyjęło ten schemat, na przykład nie od matki, i może być tak, że ciebie w jakiś sposób każą ci w jakiś sposób żyć, nie? I wtedy możesz zobaczyć, co może się dziać z tobą, kiedy ciebie, na przykład rodzeństwo, brat albo siostra, mówią do ciebie, masz się zająć, nie wiem, matką, masz zrobić coś ze swoim życiem. Mówią ci, jak masz żyć, jak masz postępować, jak masz działać, to wtedy możesz zobaczyć, jak ty się czujesz i przełożyć to na to, jak może czuć się twój partner, kiedy ty tak robisz. I zobaczcie, to jest wszystko po prostu tak ze sobą połączone i to tak powoduje nie dość, że połączenie z rodzeństwem toksycznym, to jeszcze potem tą toksyczność czasem przekładamy na tego partnera, na tą bliską osobę, na tą relację. I dlatego te relacje się nie udają, bo powtarzamy po prostu to wszystko z naszego dzieciństwa. I powtarzamy to nie tylko na partnerach, ale też powtarzamy to w pracy naszej. Na przykład możemy być zaborczy, toksyczni, ciężcy tacy, bo chcemy mieć wszystko pod tą kontrolą. Chcemy, żeby życie było takie, jak my oczekujemy, bo wtedy będziemy czuć się bezpiecznie. To nas w jakiś sposób ratuje, nie? Że możemy poruszać się w taki, a nie inny sposób. Jest nam łatwiej się wtedy poruszać. A przede wszystkim patrzenie na zewnątrz nie zmusza nas tak bardzo do tego, znaczy patrzenie na zewnątrz, jakby nie patrzymy wtedy na siebie, nie? I nas to w jakiś sposób ratuje przez jakiś czas, tylko to jest złudne, bo tak czy inaczej przyjdzie taki moment, że będziesz musiał poznać siebie, że będziesz musiał wejść w te trudne stany i emocje, będziesz musiał się z tym, jeśli chcesz normalnego życia w miłości, w spokoju, pamiętaj też, czego chcesz, bo jeśli ty masz taką intencję, że chcesz, żeby wszystko, żeby twoje życie po prostu się poprostowało, żeby wyjść z tego, bo to jest po prostu przejście jakby z jednej strony na drugą. I jak jest taka intencja i takie życzenie i taka prośba, to będą te wszystkie rzeczy się działy. I może być tak, że relacja, w której jesteś, może się zakończyć. Ale to trzeba się przyglądać temu i zobaczyć, co na przykład może być, bo to może być też lęk na przykład, nie? Lęk przed odejściem. Lęk przed odejściem tego partnera, bo jak jest schemat matka, matka, ja partner, to jak było ja matka, to ja i matka na przykład albo ojciec, to byli dla mnie jedyni opiekunowie w moim życiu, jedyni. I może być tak, że bardzo się boję, że ten mój partner odejdzie z mojego życia, bo ja powtarzam ten schemat ja matka, ja partner, że to jest jedyny partner, ja innego nie znajdę, to jest jedyna osoba, przy której ufam, przy której się na przykład, nie wiem, czuję ten powtarzający schemat i jakby nie widzę szansy na to, że gdybym się rozstała to z tym partnerem, to ja nie przetrwam, nie poradzę sobie, bo powtarzam to po prostu. No kiedyś jako dziecko, kiedy była ja matka, no to rzeczywiście mogło być tak, że sobie mogłaś nie poradzić, bo jeszcze byłaś dzieckiem i twoje życie było uzależnione od tej matki, ojca. Ale w dorosłym życiu już tego nie ma. Ty jesteś odpowiedzialny za siebie, choć potłuczony, poobijany, to ty w tym dorosłym życiu możesz decydować już o sobie, możesz decydować o swoim życiu. I cokolwiek by się nie stało, rozstanie jakiekolwiek z tym partnerem, po prostu emocjonalnie i tak cię zmusi do tego, żebyś wszedł w siebie, poznał, zaczął żyć swoim życiem, ale przetrwasz, przeżyjesz. Po prostu przeżyjesz, bo jesteś dorosły. I choć cię to poturbuje, może w taki sposób poturbuje, że uzdrowi, zaczniesz odzyskiwać siebie, bo będziesz musiał podjąć działania, będziesz musiał podjąć jakieś kroki, żeby coś ze sobą zrobić. I ostatecznie odzyskasz w tym wszystkim siebie. Ale nie musi dojść do tego rozstania. Możesz już w relacji zacząć odzyskiwać siebie.
poprzez różnego rodzaju działania. I kochani, jak o coś takiego zadbać, to jest naprawdę, myślę, że ogromny proces, ale wychodzenie z tego stanu może być bardzo trudne dla Was i może wiązać się z ogromnym bólem, ale ten ból jest potrzebny, ta frustracja, to wpadanie w jakieś histerię, żeby zobaczyć siebie w tym wszystkim, nie? Gdzie się nie zgadzam, ale też dzięki temu, że jakby ta druga strona, kiedy w momencie ten partner zacząłby stawiać granice takiej osobie toksycznej, to tej osobie toksycznej łatwiej by było wyjść też z tych wszystkich stanów, bo ta osoba w momencie, kiedy stawia granice, to choć ta osoba toksyczna nie zgadza się z tym, szaleje i kompletnie się z tym wszystkim nie zgadza, to przede wszystkim daje szansę, żeby ta osoba toksyczna szybciej wzrosła, szybciej zrozumiała, szybciej się otworzyła i poszła przede wszystkim bardziej w siebie, bardziej w te swoje rany, bardziej w ten osobisty, taki namacalny rozwój i uzdrowiła siebie z tej toksycznej przeszłości. Zatem kochani, no nie wiem, jeszcze jest dużo rzeczy, żeby o tym wszystkim porozmawiać, bo to po prostu są te schematy zawikłane w tych naszych rodzinach, ale dzisiaj podam Wam taki schemat właśnie tej toksyczności, tego życia takiego po tych trudnych domach. I przyjrzyjcie się sobie, może jakiś schemat się powtarza u Was, może u Was to się właśnie dzieje i może chcecie z tego wyjść. I może czujecie się fatalnie teraz. I dlatego procesujecie to wszystko i dajcie sobie czas. Ja wierzę, że danie sobie czasu i przestrzeni na to i zaakceptowanie tych wszystkich stanów emocjonalnych ułatwi, umożliwi zmianę, może przyspieszy w momencie, kiedy zaczniecie wchodzić w to swoje dzieciństwo, które było takie, a nie inne i co się tam działo. Rozpisywanie jest też fajnym właśnie takim sposobem, ale to już jest taki sposób, to już tutaj mówię o takiej technice radzenia sobie z tym wszystkim i widzenia tego wszystkiego. Zatem, kochani, podzielcie się komentarzem, jeśli to jest dla Was pomocne. Zobaczcie, przyjrzyjcie się sobie, jak to jest. Mam nadzieję, że ten film był pomocny. Coś chciałam jeszcze powiedzieć i tak dumam, ale nie wiem, raczej sobie nie przypomnę. Dajcie sobie czas. Dajcie sobie czas na tą zmianę, na tą miłość, na tą wolność i da się z tego wyjść, z tych schematów. Da się z tego wyjść, choć może być trudno, ale szukajcie, aż znajdziecie. I fajnie by było, jakbyście sobie to wszystko na nowo poukładali tak, jak chcecie, abyście wyszli z tych właśnie trudnych schematów, rozstań, płaczu, lęku i odzyskali właśnie tą siłę, tą moc, tego powera do życia, do działania. Tyle. Pozdrawiam Was, kochani. Życzę wszystkiego dobrego, pięknego dnia. Cześć.